Dzień dobry ponownie. Na lekcji poprzedniej ja rozwiązałem 4 zadania takie konstrukcyjne, bo tam gdzieś nic nie obliczało, tylko szukało się albo sił magnetycznych, albo kierunku prądu, jaki powstanie w przewodniku zamkniętym, jeżeli będziemy ten przewodnik poruszać w polu magnetycznym magnesu sztabkowego lub będziemy przesuwać poprzeczkę wykonaną z przewodnika wzdłuż metalowych, równoległych szyn połączonych na końcu, umieszczonych w jednorodnym polu magnetycznym o indukcji prostopadłej do powierzchni ograniczonej tymi szynami. No właśnie, i z tych 4 zadań, które zresztą mieliście później już pracę domową do rozwiązania i to jeszcze o tym powiem już bezpośrednio na Teamsie, że właśnie w tych zadaniu drugim i trzecim w przewodniku, w którym wcześniej nie płynął prąd, w wyniku ruchu tego przewodnika w polu magnetycznym pojawił się właśnie prąd elektryczny. Ten prąd nazywamy wtedy prądem indukcyjnym. I właśnie waszym zadaniem było rozwiązanie tych 4 zadań, z każdego z tych 4 schematów, które ja rozwiązywałem wcześniej. I gdybyśmy tak przeanalizowali te wszystkie zjawiska, w których właśnie ruch przewodnika zamkniętego lub jego części w zewnętrznym polu magnetycznym powoduje powstanie tego prądu indukcyjnego, no to można by znaleźć prawdziwą, najbardziej ogólną przyczynę pojawienia się tego prądu indukcyjnego. No i może najpierw zapiszmy, tu dzisiaj dużo jest pisania, ta lekcja zresztą nie będzie za długa, ale dużo jest słów do zapisania, takich podsumowujących tą lekcję czy poprzednią. I ponieważ tych słów jest dużo, ponieważ akurat w przypadku ta lekcja jest przeznaczona dla klas, które realizują fizykę w liceum na poziomie podstawowym i pewne pojęcia, które są używane do opisu zjawiska indukcji elektromagnetycznej, nie są w waszym programie. Ale później ja powiem, w jaki sposób można, jeżeli ktoś by chciał rozszerzać tą swoją wiedzę, w jaki sposób można byłoby dokładnie dowiedzieć się, czym są te pojęcia i znaleźć wyprowadzenia wzorów, które tu się dzisiaj pojawią. No ale to już dla chętnych. No to w takim razie, ponieważ ja bardzo brzydko piszę, to ja właściwie prawie, że będę czytał tą notatkę i będę też się zatrzymywał tam, gdzie wymaga to dokładniejszego wyjaśnienia. Więc temat lekcji zapiszmy, jest to zjawisko indukcji elektromagnetycznej, czy właściwie kontynuujemy, podobny był temat lekcji, albo taki sam temat lekcji poprzedniej. I tam niektórzy z was właśnie myśleli, że jest jakaś pomyłka w temacie lekcji poprzedniej, ponieważ na lekcji poprzedniej nawet pojęcie zjawiska indukcji elektromagnetycznej się w trakcie lekcji nie pojawiało. No więc teraz już zaczynamy rozumieć, dlaczego akurat ten temat lekcji poprzedniej był też taki sam. No więc podsumujmy. W punkcie pierwszym. Ruch przewodnika kołowego w polu magnetycznym magnesu sztabkowego lub na przykład ruch poprzeczki wykonanej z przewodnika wzdłuż metalowych przewodzących prąd elektryczny szyn skutkował powstaniem w przewodniku prądu, który nazywamy prądem indukcyjnym. I tu się zatrzymam. I teraz właśnie pokażę te 2 zadania, żeby wszyscy wiedzieli. Więc to był ten przykład drugi z lekcji poprzedniej. Magnes sztabkowy, no akurat tu bieguny mogą być różnie, może być odwrotnie, może być tu południowy, tu północny i przewodnik kołowy, który
poruszał się w lewą stronę. Ważne, że porusza się albo w kierunku magnesu, albo od magnesu. Od tego zależy kierunek tego prądu indukcyjnego, ale to, czy on powstanie, zależy od tego, czy ten przewodnik się porusza właśnie w polu magnetycznym tego wytworzonym przez magnes sztabkowy. No i jeszcze to nie jest warunek wystarczający, ale o tym powiem później jeszcze. I okazało się, że jak ten przewodnik, w którym wcześniej prąd nie płynął, poruszał się w polu magnetycznym wytworzonym przez magnes sztabkowy, to w tym przewodniku pojawił się prąd elektryczny i my analizując siły działające na swobodne elektrony w tym przewodniku, wykazaliśmy, w którą stronę te elektrony zaczną się poruszać. To jest ten kierunek ruchu swobodnych elektronów w tym przewodniku, a więc prąd płynie w przeciwną stronę, ponieważ umowny kierunek prądu jest przeciwny do kierunku uporządkowanego ruchu elektronów. Ale ważne, że w tym przewodniku pojawił się prąd. Tak? Czyli przewodnik to jest kołowy, on nie musi być kołowy, ale przewodnik zamknięty, jeżeli właściwie jest on umieszczony w tym polu magnetycznym i w szczególny sposób się porusza, no to nie zawsze ten prąd tu się pojawiłby przy ruchu tego przewodnika, to wtedy w tym przewodniku pojawił się prąd elektryczny. Nazywamy ten prąd prądem indukcyjnym. No i również w zadaniu trzecim, to było to zadanie trzecie, więc mieliśmy takie szyny. Właśnie w tym opisie, jak ktoś by pierwszy raz czytał, mówi, nie wiecie, o co chodzi. Więc mamy te szyny, to są te szyny połączone na końcu, te szyny wykonane z materiału przewodzącego. I tu jest poprzeczka, też wykonana z przewodnika, która się przemieszcza albo w jedną, albo w drugą stronę. U nas akurat się przemieszcza tu w lewą stronę i przemieszcza się ona w jednorodnym polu magnetycznym o indukcji prostopadłej do powierzchni ograniczonej tymi szynami. Tak? Czyli, że tu indukcja jest kółko z kropką, ale może być kółko z krzyżykiem. Od tego zależy kierunek tego prądu indukcyjnego. Tak? Od kierunku wektora prędkości i od zwrotu wektora prędkości i od zwrotu wektora indukcji zależy kierunek prądu indukcyjnego, ale to, czy on pojawi się, czy nie, to zależy od tego, czy ta poprzeczka się porusza w polu magnetycznym. No i właśnie, i tu znowu, wcześniej nie płynął prąd w tej poprzeczce, a więc również w tym obwodzie zamkniętym, a ruch po tej poprzeczki powoduje, że pojawia się ten prąd, który nazywamy prądem indukcyjnym. No i moglibyśmy analizować jeszcze, no właśnie, a teraz jeszcze wróćmy do, to, że Pan później będzie w tej notatce, ale że już tu wyjaśnię, czy teraz ktoś powie, że z tego wynika, że jak poruszamy tym przewodnikiem w odpowiedni sposób, bo jeszcze w polu magnetycznym wytworzonym przez magnes sztabkowy, to w tym przewodniku pojawia się prąd indukcyjny, czyli tą przyczyną powstania tego prądu jest ruch tego przewodnika właśnie w polu magnetycznym magnesu sztabkowego. Ale przecież załóżmy, że ta prędkość V była prędkością stałą i teraz umieśćmy teraz obserwatora na tym przewodniku, czy niech obserwator spoczywa względem tego przewodnika, czy znajduje się na przykład na tym przewodniku. To z punktu widzenia teraz, gdybyśmy my byli tym nowym obserwatorem, to z punktu widzenia teraz tego obserwatora związanego z tym przewodnikiem, no ten przewodnik w jego układzie się spoczywa, a jak on patrzy na magnes, to ten magnes zbliża się do niego z prędkością V. Tak? Czyli by ten obserwator stwierdził, że w przewodniku tym, z którym jest powiązany, zaczyna płynąć prąd w tym kierunku, w którym tu określiliśmy, że kierunek tego prądu będzie taki sam niezależnie, czy obserwujemy go, znaczy z układu, w którym spoczywa magnes, czy z układu, w którym spoczywa ten przewodnik. Tak? Czyli, że również ruch magnesu przy spoczywającym tym przewodniku też spowodowałby przepływ prądu indukcyjnego. Czyli widzimy, że ten prąd indukcyjny pojawia się na przykład, gdy poruszamy w specyficzny sposób
przewodnik zamknięty w zewnętrznym polu magnetycznym, na przykład wytworzony przez magnes, albo poruszamy magnesem, znaczy w okolicy tego przewodnika kołowego, albo poruszamy, na przykład przemieszczamy tą poprzeczkę wzdłuż metalowych szyn w zewnętrznym polu magnetycznym o indukcji skierowanej prostopadle do powierzchni ograniczonej tym przewodnikiem. No i właśnie, i teraz gdyby tak analizować dokładnie te wszystkie przypadki, to okaże się, że można znaleźć taką jedną główną przyczynę powstania tego prądu indukcyjnego, ale wcześniej jeszcze tą notatkę uzupełnimy. Więc jeszcze raz, ruch przewodnika kołowego w polu magnetycznym magnesu sztabkowego, ruch poprzeczki wykonanej z przewodnika wzdłuż metalowych przewodzących prąd elektryczny szyn skutkował powstaniem w przewodniku prądu, który nazywamy prądem indukcyjnym. No i teraz to, co ja mówiłem teraz przed chwilą, ruch przewodnika kołowego w polu magnetycznym magnesu sztabkowego moglibyśmy obserwować w układzie, no trochę to będzie sformułowane, czy to zjawisko właśnie moglibyśmy obserwować w układzie inercjalnym związanym z przewodnikiem. No bo tu trudno mówić o ruchu tego przewodnika w układzie, w którym ten przewodnik spoczywa. Więc związany z przewodnikiem. W tym układzie przewodnik spoczywa, a porusza się magnes, czyli ruch magnesu sztabkowego też spowodowałby powstanie prądu indukcyjnego. No tak, i teraz w przewodniku zamkniętym powstaje prąd, czy płynie prąd. No to my już wiemy właśnie z lekcji o prądzie elektrycznym, że aby w przewodniku zamkniętym czy w obwodzie zamkniętym płynął prąd elektryczny, to musi w tym przewodniku, w tym obwodzie pojawić się siła elektromotoryczna. Znaczy, zwykle to było, mówiliśmy, że tam się pojawia źródło napięcia, albo źródło prądu można nazwać, albo źródło napięcia. Czyli taki obiekt, który dodaje energię do obwodu. Znaczy, że w tym źródle napięcia jakaś inne rodzaje energii były wykorzystywane, zamieniane na energię elektryczną. I wzór, jeszcze tu przeczytam może tą notatkę. Zgodnie z naszą wiedzą o prądzie elektrycznym wiemy, że aby w przewodniku zamkniętym płynął prąd, musi się w nim pojawić siła elektromotoryczna. No tu czytam, ponieważ ja piszę kółem pazurem, żebyście mogli rozczytać. No i jakbyście wrócili do tych lekcji o prądzie elektrycznym, no to symbolem siły elektromotorycznej, źródła napięcia, to jest takie duże pisane E i to jest definiowane jako praca przez ładunek, to znaczy to jest praca wykonana w czasie, gdy przez ten dowolny przekrój poprzeczny przewodnika przepłynął ładunek delta Q. Jednostką siły elektromotorycznej jest volt, to jest inaczej joule, jednostka pracy to jest joule, jednostka pracy lub energii to jest joule, jednostka ładunku to jest coulomb, joule przez coulomb to jest właśnie volt, więc ta siła elektromotoryczna wyraża się w voltach i jak to można zrozumieć, żeby to tak przybliżyć troszeczkę tą siłę elektromotoryczną, jeżeli byśmy zmierzyli napięcie między biegunami właśnie źródła napięcia rzeczywistego, czy też nawet rzeczywistego, czy też idealnego, zaraz powiem, czym się one różnią. I jeżeli przez to źródło nie płynąłby prąd, to między biegunami tego źródła byłoby napięcie, czy różnica potencjałów równa właśnie tej sile elektromotorycznej. No, źródło rzeczywiste to jest idealne, to jest takie, które tylko dostarcza energię do obwodu, czy jakieś inne rodzaje energii zamienia na energię elektryczną, a źródło rzeczywiste to jest takie, że jeżeli przez źródło rzeczywiste płynie prąd, to również to samo źródło stawia temu prądowi opór, więc częściowo też w tym źródle jest energia tracona, jest dostarczana energia do obwodu, ale jednocześnie częściowo jest tracona, więc taka jest różnica ale w przypadku, jeżeli mamy źródło rzeczywiste, czy też źródło idealne i przez oba te źródła nie płynie prąd, to między biegunami tych obu źródeł
znaczy napięcie czy różnica potencjałów jest równa sile elektromotorycznej. A jeżeli przez źródła te płynie prąd, to w przypadku źródła idealnego nadal zawsze między jego biegunami jest nadal napięcie, czyli różnica potencjałów równa sile elektromotorycznej, a w przypadku źródła rzeczywistego napięcie między biegunami tego źródła, gdy płynie przez niego prąd, jest mniejsze, troszeczkę, znaczy mniejsze od siły elektromotorycznej. Mówimy, że jest mniejsze o spadek potencjału na oporze wewnętrznym tak zwanym, ale to też już taki dodatek tylko jest, tak? No i teraz dalej. Oznacza to, że ruch przewodnika w polu magnesu sztabkowego, ruch magnesu lub ruch, znaczy w okolicy tego przewodnika oczywiście ruch magnesu, albo ruch poprzeczki powodują powstanie w przewodniku siły elektromotorycznej, czyli tak jakby w przewodniku pojawiło się źródło napięcia. Czyli właśnie jak rozumieć tą siłę elektromotoryczną, która się pojawia w wyniku właśnie ruchu magnesu, albo ruchu przewodnika, albo ruchu tej poprzeczki. Wyobraźmy sobie, że skutek jest taki, jakby w tym przewodniku, taki sam jakby w przewodniku pojawiło się źródło napięcia. O wartości siły elektromotorycznej, którą ja wzór tu podam, tu akurat my nie będziemy wyprowadzali ten wzór, ponieważ to nie jest w waszym programie, znaczy wyprowadzenie tego wzoru, ale dobrze to jest ten wzór znać, bo będziemy po prostu ten nasz taki opis jakościowy, przynajmniej będziemy mogli ująć jakiś tam wzór, który właśnie podsumuje jakby nasze rozumowanie. No i właśnie dokładniejsza analiza pokazuje, że najbardziej ogólną przyczyną powstania siły elektromotorycznej jest zmiana ilości linii pola magnetycznego przechodzących przez powierzchnię ograniczoną przewodnikiem. No i teraz wróćmy teraz do tych naszych, czy to jest rzeczywiście prawdą, czy tak się dzieje. Więc te dwa przypadki na razie rozpatrywaliśmy, więc mamy magnes sztabkowy i teraz ten przewodnik, tu się porusza w polu magnetycznym wytworzonym przez ten magnes, to akurat się porusza w stronę lewą. No to wiemy, jak wyglądają linie pola wokół magnesu sztabkowego. Tu blisko magnesu one są gęściej niż dalej od magnesu. Czyli jak ten przewodnik będziemy przesuwać w kierunku magnesu, no to tam gęstość linii pola jest większa, a więc ilość linii pola, które przejdzie przez tą powierzchnię ograniczoną tym przewodnikiem, będzie coraz większa. Czyli nastąpi zmiana ilości linii pola przechodzących przez powierzchnię ograniczoną tym przewodnikiem. A teraz również sprawdźmy, czy również jest to prawdą w trzecim przypadku, czyli w drugim u nas, ale w trzecim zadaniu z lekcji poprzedniej. Więc jak tu wektor indukcji jest prostopadły do tej powierzchni ograniczonej przewodnikiem, więc do kartki, i jest to pole jednorodne, a więc gęstość linii pola tu się nie zmienia nigdzie. No tak, jeżeli teraz ten przewodnik, tą poprzeczkę będziemy przesuwać w lewą stronę, to ta powierzchnia ograniczona teraz tą poprzeczką i tym przewodnikiem, resztą tego przewodnika, tymi szynami i tu połączeniem tych szyn, że ta powierzchnia będzie coraz większa. No to jeszcze ta gęstość linii pola, indukcja się nie zmieniła, wartość indukcji się nie zmieniła, a więc gęstość linii pola się tu nie zmienia, ale ilość ich będzie coraz większa, która przechodzi przez tą powierzchnię ograniczoną przewodnikiem, ponieważ ta powierzchnia będzie coraz większa. Czyli widzimy, że również w tym przypadku ilość linii pola przechodzących przez powierzchnię ograniczoną przewodnikiem będzie się zmieniała i zgodnie z tym, co mówiliśmy, że powstanie tu prąd indukcyjny. Więc rzeczywiście to zdanie, które tu teraz podałem, więc jeszcze raz, dokładniejsza analiza pokazuje, że najbardziej ogólną przyczyną powstania siły elektromotorycznej jest zmiana ilości linii pola magnetycznego przechodzących przez powierzchnię ograniczoną przewodnikiem. Ponieważ nie jesteście klasą matematyczno-fizyczną, to tu wam tylko podam tą informację, więc wielkością fizyczną proporcjonalną, znaczy wprost proporcjonalną do ilości linii pola przechodzących przez daną powierzchnię jest strumień indukcji magnetycznej. Symbolem to jest takie duże Φ z indeksem B, bo można określić strumień na przykład innego wektora w polu elektrycznym, strumień natężenia pola elektrycznego albo strumień indukcji pola elektrycznego też można, więc to jest Φ to jest strumień, a B indukcji magnetycznej.
I definicja jest taka, to jest wartość indukcji razy wartość tej powierzchni ograniczonej przewodnikiem razy cosinus kąta między wektorem indukcji, wektorem powierzchni. Zaraz o tym wektorze powierzchni powiem. Dokładnie mówi, o co chodzi, że ilość linii pola przechodzących przez daną powierzchnię zależy nie tylko od wartości indukcji, no bo wartość indukcji związana jest z gęstością linii pola, nie tylko od pola powierzchni, no to rozumiemy, że im większe pole powierzchni, tym więcej linii pola może przejść, ale również od tego, jak ta powierzchnia jest umieszczona w polu magnetycznym. No i teraz właśnie jeszcze raz wróćmy do tego zadania. Więc załóżmy, że teraz ten przewodnik spoczywa. I teraz gdybym ten przewodnik obrócił, no jak tu pokazać to, obróciłbym był w ten sposób, tak? Czyli teraz jest tak i teraz bym go obracał w tej płaszczyźnie, tak? No to im bardziej bym go obracał teraz tak, to tym mniej linii pola by przechodziło przez powierzchnię ograniczoną przez ten przewodnik, czyli nie tylko ta ilość linii pola przechodzących przez daną powierzchnię zależy nie tylko od wartości indukcji magnetycznej, tego pola zewnętrznego, nie tylko od pola powierzchni, ale również od tego, jak ta powierzchnia jest ustawiona względem linii pola. I właśnie tą informację daje nam właśnie ten kąt między wektorem indukcji i wektorem powierzchni. A co to jest ten wektor powierzchni? To jest wektor prostopadły do powierzchni o wartości równej jej polu, czyli polu powierzchni. Także wymyślono taki wektor, który jest wektor powierzchni, który jest do powierzchni prostopadły, do powierzchni płaskiej. Mówimy o powierzchni płaskiej na razie, ale da się to uogólnić na dowolne powierzchnie. Wystarczy dowolną powierzchnię podzielić na tak bardzo małe części, żeby trudno było rozpoznać daną część od powierzchni płaskiej. Zawsze jest to możliwe. No i właśnie, czyli liczbowo ta wielkość, która może być, znaczy mierzyć nam jak gdyby pośrednio liczbę linii pola przechodzących przez daną powierzchnię, to jest ten strumień indukcji magnetycznej. No i rozumiemy, że zależy od indukcji magnetycznej, bo indukcja jest powiązana z gęstością linii pola, od pola powierzchni ograniczonej pola tej powierzchni, a u nas w tym przypadku pola ograniczonego przewodnikiem, i od ustawienia zależy tej powierzchni, dokładnie od kosinusa kąta między tymi dwoma wektorami. No to już ta notatka już będzie teraz krótsza, już końcówka będzie krótsza troszeczkę, ale jeszcze troszeczkę będzie dodana. No i teraz dzięki właśnie i posługując się teraz pojęciem tego strumienia indukcji magnetycznej, więc dzięki, tu napiszę całym notacji, dzięki strumieniowi indukcji magnetycznej wzór na siłę elektromotoryczną indukcji elektromagnetycznej możemy wyrazić w następującej formie. I to jest ten wzór, czy ta siła elektromotoryczna indukcji, która powstaje w tym przewodniku w wyniku albo ruchu przewodnika, albo zmiany jego ustawienia w polu magnetycznym, albo zmiany tego pola magnetycznego zewnętrznego, to jest siła elektromotoryczna, jest równa minus zmiana strumienia indukcji magnetycznej przez czas. Ale ten minus właśnie często nauczyciele na poziomie licealnym nawet nie tylko próbują nadać temu minusowi jakieś głębsze znaczenie, ale tak naprawdę ten minus, właśnie gdybyście znali wyprowadzenie wzoru, o którym jeszcze powiem, gdzie można znaleźć na siłę elektromotoryczną indukcji elektromagnetycznej, tak ten minus zależy tylko od tego, jaki wybraliśmy zwrot wektora powierzchni, bo wektor, już wiemy, że wektor powierzchni jest do powierzchni prostopadły, ale wtedy mamy dwa możliwe zwroty i zależy od tego, tu tak wybrano ten zwrot wektora powierzchni, że przy tym wyborze, który tam dokonano przy wyprowadzeniu, tu się pojawia ten minus. Ale w zadaniach to po prostu bierzemy tu wartość bezwzględną tej zmiany, także że ten kłopot z tym minusem znika, czyli gdybyśmy jakieś tam zadania rozwiązywali, no wy nie będziecie akurat z tego wzoru korzystali w zadaniach, to wartość siły elektromotorycznej, bezwzględna wartość, to będzie bezwzględna wartość zmiany strumienia indukcji magnetycznej przez czas.
I tu możemy powiedzieć, że to właśnie odczytać ten wzór troszkę inaczej, że siła elektromotoryczna indukcji elektromagnetycznej równa jest szybkości zmiany strumienia indukcji magnetycznej. Bo jeżeli zmianę jednej wielkości zależnie od czasu dzielimy przez ten czas, w którym ta zmiana nastąpiła, to mówimy właśnie, że taki wzór mówi nam o szybkości zmiany tej wielkości. Na przykład przyspieszenie to jest delta V przez delta T, tu byłoby delta V, to znaczy, że przyspieszenie to jest szybkość zmiany prędkości. Na przykład prędkość to jest delta X przez delta T, no to jest szybkość zmiany położenia, tak? Czy współrzędnej położenia. No tak odczytujemy teraz ten wzór, ale jeżeli chodzi o sam wzór, no to mamy go to podanego. No też raz, czyli czy odczytujemy ten wzór jeszcze raz, że to jest siła elektromotoryczna indukcji elektromagnetycznej równa jest szybkości zmiany strumienia indukcji magnetycznej, albo można też odczytać ten wzór w ten sposób, że siła elektromotoryczna to jest zmiana strumienia indukcji magnetycznej podzielona przez czas, w którym ta zmiana nastąpiła, tak? I jeszcze podam, jakbyśmy analizowali teraz kierunek tego prądu indukcyjnego, to też można znaleźć pewną zasadę, która w dowolnym przypadku, gdy w jakiejś sytuacji powstaje ten prąd indukcyjny, że w dowolnym przypadku akurat ta reguła pozwala określić jego kierunek. I my z tej reguły będziemy później korzystali. No i ta reguła nazywa się regułą Lenza. Pisze się Lenza, więc jeszcze raz, tu kierunek prądu indukcyjnego pozwala określić reguła Lenza. I teraz podaję treść tej reguły, znaczy można je w różnej formie, znaczy ta reguła jest podawana w różnych sformułowaniach, ja akurat podam w takiej wersji, więc kierunek prądu indukcyjnego jest zawsze taki, że pole magnetyczne przez niego wytworzone przeszkadza przyczynie, która spowodowała jego powstanie. No właśnie, a co spowodowało powstanie tego prądu indukcyjnego? Zmiana tego strumienia, czyli przeszkadza zmianie strumienia indukcji magnetycznej pola tego zewnętrznego. No tak, ale o czym nam mówił ten strumień? O ilości linii pola, no to czyli przeszkadza zmianie ilości linii pola magnetycznego przechodzących przez powierzchnię ograniczoną przewodnikiem. Także proszę zauważyć, że te pojęcia siła elektromotoryczna, strumień indukcji magnetycznej, one tak naprawdę są podsumowaniem takiej analizy jakościowej. Znaczy one po prostu ujmują tą naszą analizę w sposób jakiś ilościowy, ale tam na samym dnie tego, tak jak tu w tym przypadku, no jest coś prostego, no zmiana, czyli samo pojęcie strumienia, ten wzór, tu jeszcze raz Wam pokażę, że to aż może Was to przestraszyć, strumień indukcji magnetycznej, dwa wektory, wektor powierzchni, jakiś kąt kosinus kąta między wektorami, no brzmi to skomplikowanie, ale po prostu ta wielkość, ten cały wzór służy tylko do sposobu określenia wielkości opisującej ilość linii pola przechodzących przez daną powierzchnię. Więc pojęcie ilości linii pola przechodzących przez daną powierzchnię jest proste. No akurat, okazuje się, żeby w najbardziej ogólnym przypadku, żeby to jakoś ilościowo opisać, no to, że ta ilość linii pola zależy właśnie od wartości indukcji, czy od gęstości linii pola pośrednio, od znaczy powierzchni ograniczonej przewodnikiem, albo powierzchni, przez którą to linie pola przechodzą, i od ustawienia tej powierzchni w polu magnetycznym. I to wszystko rozumiemy, no ale ilościowo, żeby ten wzór był ogólny, no niestety ma formę już skomplikowaną. No i potem, używając tego pojęcia strumienia, można zdefiniować właśnie wzór, czy wyprowadzić wzór na siłę elektromotoryczną indukcji elektromagnetycznej. Też jest wzór skomplikowany, no ale też wiemy, że na samym dnie tego zjawiska jak gdyby pojawia się ta zmiana ilości linii pola przechodzących przez daną powierzchnię. I analizując właśnie jak się zmienia ta ilość linii pola magnetycznego, możemy określić właśnie kierunek prądu indukcyjnego.
Więc jeszcze raz króciutko tu kierunek prądu indukcyjnego pozwala określić ekwiwalencja i teraz podaję, kierunek prądu indukcyjnego jest zawsze taki, że pole magnetyczne przez niego wytworzone przeszkadza przyczynie, która spowodowała jego powstanie. Są różne wersje, które są równoważne temu, co ja tu powiedziałem. No właśnie, a teraz co spowodowało powstanie tego prądu indukcyjnego? Zmiana strumienia indukcji magnetycznej, pola zewnętrznego, a co oznacza zmiana strumienia indukcji magnetycznej pola zewnętrznego? Oznacza zmianę ilości linii pola tego zewnętrznego przechodzących przez powierzchnię ograniczoną przewodnikiem. Tak? To tyle, jeżeli chodzi o tą lekcję. No, miała być krótsza, a no i tak to tłumaczenie było dłuższe. To jeszcze przypominam, że ta lekcja będzie uzupełniona o rozwiązanie tych zadań, między innymi tego zadania, tak, tego zadania, jeszcze tego i tego, tak? Więc, ale dopiero rozwiązania tych zadań wyślę Wam dopiero jak wszystkie klasy już będą miały fizykę w tym tygodniu, no ponieważ gdybym dzisiaj Wam wysłał, to inne klasy, mogłoby to dotrzeć do innych klas, które mają właśnie pracę domową robić, która polega na rozwiązaniu tych zadań. Więc jeszcze przed pracą klasową w sobotę najprawdopodobniej wyślę Wam rozwiązania tych zadań z pracy domowej. No i jeszcze mam to, co mówiłem na początku, że jak ktoś chciałby rozszerzać swoją wiedzę, to mógłby przejść do lekcji o strumieniu indukcji magnetycznej i o sile elektromotorycznej, które dla klasy matematyczno-fizycznej, a znajdują się te lekcje na playliście. Właśnie wszystkie te działy fizyki są na tym moim koncie, czy na tym moim kanale, kanale w YouTube ujęte w playlisty dla każdego działu osobno. Czyli jest tam playlista, jak ktoś pod dowolną lekcją, dowolnym filmem z lekcją fizyki, ktoś kliknie na tę nazwę tego kanału, ona się teraz zmieniła, ta nazwa kanału, teraz jest fizyka i potem jest tam ta druga część, jest tam 200 forehand, no bo tam ten mój kanał łączy filmy o tenisie ziemnym i jednocześnie o fizyce. To jak ktoś kliknie na nazwę tego kanału, to tam może się otworzy zawartość tego kanału i są tam różne playlisty, więc klikamy na playlistę i wybieramy playlistę z pola magnetycznego, a tam są playlisty ze wszystkich działów, czyli jest kinematyka, dynamika, ruch obrotowy bryły sztywnej, ruch harmoniczny, tam jeszcze dalej, potem fale mechaniczne, no i tak dalej. Wszystkie tam działy są ujęte w osobne playlisty. Jak wejdziecie na listę z pola magnetycznego, to tam jest również lekcja o strumieniu indukcji magnetycznej, jest o sile elektromotorycznej indukcji elektromagnetycznej, gdzie ten wzór jest wyprowadzony, ale to jest tylko dla tych, którzy chcieliby fizykę rozszerzać, ale podejrzewam, że w klasie, która realizuje program fizyki na poziomie podstawowym, tych osób tam za dużo raczej nie będzie, ale gdyby ktoś był to chętny, to zawsze może te wzory sobie rozszerzyć. No i tyle z mojej strony w takim razie. Tak, i proszę, instrukcje dokładniejsze będą poprzez Teamsa jak zawsze. Tak? Więc do usłyszenia, do zobaczenia.